Cześć, Turatek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest firma Flying Atom Gold, prowadząca sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w postaci sztabek i monet od uznanych światowych producentów. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 20 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub przez stronę internetową. Kilka dni temu została udostępniona w całości autostrada A18 na odcinku od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie do węzła Golnice na przecięciu A18 z drogą wojewódzką 297 długości 70 km. Tym samym autostrada A18 jest już otwarta na całej długości 76 km, czyli od wspomnianej Olszyny do węzła Krzyżowa, gdzie A18 łączy się z A4. Przekrój drogi to 2 pasy ruchu w każdą stronę plus pas awaryjny, jednak należy tutaj podkreślić, że odcinek od węzła Golnice do węzła Krzyżowa długości 4 km nie posiada pasa awaryjnego. W przyszłości, lecz na razie nie wiadomo kiedy, również tutaj ma się on pojawić. Autostrada A18 przebiega przez województwa lubuskie i dolnośląskie w ciągu drogi międzynarodowej E36. Po niemieckiej stronie autostrada ma numer 15. Patrząc nieco szerzej, to trasa ta łączy Berlin z Wrocławiem i dalej z miastami Górnego Śląska, Krakowem, Rzeszowem i Ukrainą. Po minięciu granicy mijamy pierwszy węzeł Olszyna. Jest tutaj możliwość zjechania na drogę lokalną. Tuż obok węzła znajdują się 3 duże parkingi dla ciężarówek oraz stacje paliw. Drugi węzeł to Żary Zachód. Tutaj A18 krzyżuje się z DK12, po której możemy dojechać do Żar i Łęknicy. Jako ciekawostkę dodam, że DK12 to jedyna droga krajowa w Polsce, która przechodzi przez 6 województw. Na DK12 zaraz po zjechaniu z A18 również znajdują się parkingi oraz stacje paliw. Kolejny węzeł to Żary Południe. A18 krzyżuje się tutaj z DK27, którą możemy dojechać w stronę Żar lub w stronę wsi Przewóz. Kolejny węzeł to Iłowa. Tuż przy węźle po obu stronach znajdują się stacje paliw oraz parkingi. Po drodze wojewódzkiej 296 możemy dojechać w kierunku Żagania i Iłowy. Następny węzeł to Luboszów. A18 krzyżuje się tutaj z drogą powiatową. Taka sytuacja zdarza się na autostradach tylko wyjątkowo. W tym przypadku powodem jest zapewnienie dojazdu do pobliskiego poligonu oraz duża odległość do sąsiednich węzłów. Przedostatni już węzeł na A18 to Golnice. Tutaj jest możliwość zjazdu na drogę wojewódzką 297 w stronę Bolesławca i Szprotawy. Ostatni węzeł na A18 to Krzyżowa, gdzie A18 łączy się z A4 w stronę Wrocławia oraz w drugą stronę w kierunku Bolesławca, Zgorzelca i granicy z Niemcami. Jezdnia południowa została wybudowana w latach 1935-1938 przez III Rzeszę jako fragment autostrady Reichsautobahn 9 mającej połączyć Berlin przez Wrocław z niemiecką wówczas częścią Górnego Śląska, gdzie znajdowały się m.in. Opole, Gliwice, Bytom i Zabrze. We wrześniu 1936 roku nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka autostrady od Krzywej do Bielan Wrocławskich długości 91 km. Droga miała przekrój 2 jezdni o 2 pasach ruchu szerokości 7,5 metra. Jezdnie były oddzielone od siebie pasem zieleni szerokości 5 metrów. Natomiast pierwszy odcinek obecnej autostrady A18 został oddany do ruchu w 1937 roku. Otwarto wtedy odcinek od węzła Iłowa do węzła Krzyżowa długości 37 km, a budowa trwała 2 lata. Rok później oddano do ruchu odcinek z niemieckiego Forst do węzła Iłowa długości niespełna 50 km. Odcinek z miasta Forst do Krzywej wybudowano w półprofilu. Oprócz wybudowanej jezdni południowej, którą wykonano z nawierzchni betonowej, wybudowano równolegle wszystkie węzły, wiadukty, mosty i przepusty, pozostawiając miejsce na budowanie drugiej północnej jezdni w przyszłości. W 1985 roku planowano nadanie arterii kategorii drogi ekspresowej. W 1993 roku trasa została zaliczona do grupy planowanych autostrad i nadano jej oznaczenie A12. W 1995 zmodernizowano 5-kilometrowy odcinek od węzła Golnice do węzła Krzyżowa
gdzie została wybudowana dwujezdniowa autostrada z betonową nawierzchnią. Odcinek ten nie spełnia jednak, jak wspomniałem, wszystkich norm autostradowych. Brakuje na nim pasa awaryjnego. Duże zmiany zaczęły się dziać na A18 w latach 2004-2006. Wtedy wybudowano drugą północną jezdnię od węzła Golnice do węzła Olszyna długości 70 km. Głównymi wykonawcami prac były firmy Skańska, Max Bügl, Bergerbau, Heilig Werner oraz Warburg. Od końca 2006 roku aż do 2020 i 2021 roku droga miała, można powiedzieć, dwa oblicza. Jezdnia północna, czyli ta w kierunku Niemiec, była nowoczesną trasą z pasem awaryjnym i równą nawierzchnią. Natomiast jezdnia południowa, czyli ta w kierunku Wrocławia, była w stanie agonalnym. Drogą jeździło się strasznie, mnóstwo osób unikało jazdy tym odcinkiem i wybierało inne trasy. Jezdnia południowa była potocznie nazywana najdłuższymi schodami Europy lub Patatajką. W latach 2006-2017 kilkukrotnie przymierzano się do przebudowy jezdni południowej, jednak za każdym razem było to przekładane. W latach 2018-2019 zostały ogłoszone przetargi na przebudowę jezdni południowej od granicy polsko-niemieckiej do węzła Golnice. Poszczególne odcinki były realizowane w latach 2019-2023. Oryginalna jezdnia południowa, pamiętająca czasy hitlerowskie, została ostatecznie zamknięta dla ruchu dopiero w 2020 i 2021 roku, czyli po 84 latach. Głównymi wykonawcami prac były firmy POR, Kobylarnia wraz z Mirbut, Budimex i Budpol. Podczas ostatniego pomiaru ruchu, wykonanego w 2020 i 2021 roku, po autostradzie A18 poruszało się od 7 do 10 tysięcy pojazdów na dobę. Nie jest to duża wartość, jednak uważam, że liczba ta zacznie wzrastać. Kierowcy muszą się po prostu przyzwyczaić do nowego odcinka. Należy pamiętać, że ogromna ilość kierowców nie jeździła tą drogą właśnie przez złą nawierzchnię i wybierała np. autostradę A2 lub A4. Podczas budowy jezdni południowej, poza podstawowym zakresem prac polegającym na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś, wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Powstało 9 nowych obiektów mostowych, 5 górnych przejść dla dużych zwierząt, 4 o konstrukcji żelbetowego łuku, złożonego z prefabrykowanych belek korytkowych i 1 z blachy falistej. Ten ostatni, z szerokością w świetle ponad 70 metrów, jest jednocześnie najszerszym z ekoduktów. Wybudowano 2 wiadukty w ciągu autostrady i 1 nad drogą, most w ciągu autostrady nad rzeką Kwisa. Powstały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń. Oprócz wymienionych wcześniej parkingów znajdujących się przy węzłach, wzdłuż A18 znajdują się 2 pary parkingów. Pierwsza para, patrząc od zachodu, czyli parkingi Jagłowice, znajdują się pomiędzy węzłami Olszyna a Żary Zachód. Oprócz parkingu i toalety znajdują się tutaj stacje paliw po obu stronach, Moja i BP, restauracje oraz hotel po stronie południowej. Druga para parkingów, Lipiany, znajduje się pomiędzy węzłami Golnice i Krzyżowa. Po obu stronach znajdują się parkingi, toalety, stacje paliw oraz dodatkowo po północnej stronie restauracja. Po stronie południowej stacja paliw to Circle K, natomiast po północnej są 2 stacje, Citronex oraz Danpol. Niestety docelowo parking Lipiany Południe podczas przebudowy A18 zostanie całkowicie zlikwidowany, natomiast parking północny zostanie odcięty od A18. Dojazd do niego będzie możliwy, ale od strony wsi Lipiany. Ciekawostki. Po otwarciu autostrady A18 województwo lubuskie stało się pierwszym w Polsce, które zakończyło program budowy autostrad i dróg ekspresowych. Zostały wybudowane tutaj już w całości autostrada A2, droga ekspresowa S3 oraz autostrada A18. Czy czegoś będzie brakowało?
Tak, w mojej opinii, o czym już kiedyś wspomniałem, uważam, że należy wybudować drogę ekspresową S12 z Głogowa do Leszna, która połączyłaby drogę ekspresową S3 z drogą ekspresową S5. Jednocześnie wraz z otwarciem A18 ukończone zostały wszystkie planowane ciągi autostradowe pomiędzy Polską a Niemcami. Oczywiście możemy powiedzieć, że patrząc formalnie, fragment koło przejścia granicznego w Świecku nie ma statusu autostrady, ale z praktycznego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. W okolicy wsi Rościce, pomiędzy węzłami Żary Zachód a Żary Południe, znajdują się pozostałości po starym węźle drogowym. Węzeł ten jest nieczynny od bardzo dawna. Co ciekawe, podczas budowy drugiej jezdni w latach 2004-2006 wybudowano pas wyłączania i kawałek łącznicy w celu połączenia A18 z drogą lokalną, jednak łącznica ta nigdy nie została otwarta. Pomiędzy węzłami Iłowa a Golnice po obu stronach A18 zlokalizowane są jedne z największych poligonów wojskowych w Polsce. Są to ośrodki szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Żagań, sektor Karliki, sektor Świętoszów oraz poligon Przejęsław. Na wspomnianym wcześniej parkingu Lipiany pomiędzy węzłami Krzyżowa a Golnice do parkingu po północnej stronie dochodzi lokalna droga, z której legalnie możemy wjechać i wyjechać z A18. Jest to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w Polsce. Ogólnie do każdego parkingu w Polsce, gdzie mieści się stacja paliw oraz restauracja, dochodzi droga serwisowa w celu obsługi parkingu, ale nigdy nie zdarza się, żeby móc nią legalnie wjechać lub zjechać z autostrady lub drogi ekspresowej. Przez dłuższy czas, jeszcze w czasach jednojezdniowej DK18, funkcjonował leśny parking po południowej stronie na 25 km. Nie było tam stacji paliw, ale był dość duży bar, sklep oraz bardzo oblegany kantor oferujący najlepsze ceny walut. W czasach jednojezdniowej betonówki było mnóstwo zjazdów na leśne drogi. Na wielu z nich oferowano grzyby, jagody oraz papierosy. W okolicy mostu na Bobrze, tam gdzie kończyła się druga jezdnia, działał wielki stragan z krasnalami ogrodowymi. Tuż przed granicą, przy ostatnim węźle, zawsze stał samochód ze stelażem prezentującym oferowane marki papierosów. Na koniec ciekawostka humorystyczna. W ostatnim czasie możemy obserwować pozytywny trend, że z niektórych znaków kierunkowych usuwa się malutkie wsie przygraniczne, które nic nikomu nie mówią, a zamiast nich pojawiają się nazwy dużych zagranicznych miast, które faktycznie są przydatne dla kierowców. Na A18 również postawiono pójść z duchem czasu. Zamiast Olszyny pojawił się Berlin, to zdecydowanie na plus. Z kolei na węźle z DK27 do przygranicznej wsi Przewóz, zamieszkanej przez 850 osób, która dotąd była miejscowością kierunkową dla tej drogi, dodano niemieckie Podrosze, gdzie mieszkają 54 osoby. Mam wrażenie, że być może jednak nie do końca o to w tym wszystkim chodziło. Dziękuję wymienionym osobom na znaku drogowym za pomoc przy realizacji filmu. Pozdrawiam, Radek.